this afternoon is the first part of my presentation. So don't forget, tomorrow will be the second part. So I hope you don't miss, if you can't come tomorrow, I hope you don't miss too much. To popołudnie jest pierwszą częścią mojej prelekcji, jutro będzie druga, także zapraszamy Państwa na drugą. And I'm going to be discussing this afternoon and tomorrow some new material from my latest book, Need to Know, which comes out in England in August and in America next spring. Zamierzam przedstawić Państwu ostatnie doniesienia związane również z moją nową książką pod tytułem Need to Know, jakby potrzeba, że należy coś wiedzieć, która została wydana w sierpniu zeszłego roku. But I shall be discussing some material from my previous books, including Alien Base, which I learned for the first time today from this fine gentleman, Igor Witkowski, that Alien Base is published in Polish. Well, it was news to me. Również będę się odnosił do moich poprzednich książek, zwłaszcza do Alien Base, bazy obcych, która dowiedziałam się dzisiaj od pana Igora Witkowskiego, dziennikarza i autora tej książki. Pan Timothy Good dostał ją w prezencie przed wykładem, że bodajże Alien Base jednak została w Polsce wydana. Tak? Yes. Okay. Now, I'm always asked how I became interested in UFOs. Zawsze mnie pytają, jak to się zaczęło moje zainteresowanie UFO. And it goes back to 1955 when I was given this book. Powracamy do roku 1952, kiedy dano mi tę książkę. The Flying Saucers Are Real, czyli latające spotki są prawdziwe. I was immediately excited because all my life I have been fascinated by aircraft and spacecraft. Natychmiast się podekscytowałem, ponieważ całe moje życie interesowało mnie wszystko, co fruwa, że tak powiem. And Major Kehoe was describing reports, dozens of reports by highly qualified observers such as military pilots and civilian pilots, including airline pilots. Specjalnie interesowałem się też właśnie opisami takimi lotniczymi podawanymi przez profesjonalistów. With many of these cases confirmed by radar. Wieloma przypadkami opisanymi, potwierdzonymi przez radary, jakichś właśnie takich spotkań, widzeń z różnych obiektów. So this immediately got my attention, and I haven't looked back since that time. The next book I read in 1960 was a report on unidentified flying objects. I to spowodowało, jak już mówiłem, moje natychmiastowe zainteresowanie, a następną książką w roku 1960 była książka The report on unidentified flying objects. Raport na temat niezidentyfikowanych obiektów latających. By Captain Edward Ruppelt. Przez kapitana napisana Edwarda Rupperta. An Air Force intelligence officer. Oficera wywiadu lotnictwa. Who headed the Air Force, US Air Force Projekt Blue Book, the United States Air Force's third official and final UFO project. Który przewodniczył takiemu bardzo ważnemu i pierwszemu amerykańskiemu raportowi, badaniu nad UFO. Major Kehoe was also the first to uncover the cover-up about UFOs. Poza tym moim takim bezpośrednim przedmiotem zainteresowania był fakt ukrywania przez władze tego tematu. And he had very good connections in the Pentagon and with the CIA. Ten człowiek miał bardzo dobre koneksje w Pentagonie i w CIA, który napisał tą książkę, o której mówiliśmy. Next slide, please. Następny slajd. Official studies into UFOs actually began in the 1930s in Australia and Italy. W Australii i w Italii we wczesnych latach 30. zaczęły się oficjalne właśnie badania dotyczące UFO. The Italian researchers Alfredo Lissoni and Roberto Pinotti have written a book about the mysterious, top secret
cabinet which investigated UFOs in the 1930s. Ci panowie, których pan Timothy wymienił, napisali, badali taki jakby tajny gabinet, który zajmował się tymi sprawami. And they have acquired a lot of classified documents, and it shows that Mussolini had a big interest in this subject. He was also a pilot, by the way. Aha, Mussolini, tak a propos, był pilotem i okazało się, że on się bardzo zainteresował tym, co oni zebrali, a zebrali bardzo dużo takich tajnych materiałów. Classified to oznacza, że to coś jest właśnie utajnione. And Mussolini set up this top secret UFO research group, directed by none other than Marconi. Giuliano Marconi, Marconi słynny od radia, to okazało się, że Mussolini jemu powierzył właśnie utworzenie takiej tajnej jakby rady zajmującej się właśnie tym tematem. And this document is about a sighting in 1933, which was observed by several qualified observers, and it's just saying that there's no publicity to be given to this. It's extremely reserved. Reservatissimo means highly confidential. It doesn't mean top secret, but it means highly To może nie znaczy top secret, ale taki bardzo wysoce poufny dokument dotyczący pierwszych z takich widzeń, jakby zauważeń po prostu niezidentyfikowanych obiektów i to właśnie było takim oczkiem w głowie w Mussoliniego. Throughout World War II, there were sightings of what the Americans nicknamed Foo Fighters. W czasie II wojny światowej były takie obserwacje tego, co Amerykanie nazywają Foo Fighters. Timowi powiedział mi, że jak powiem Państwu Foo Fighters, to będziecie Państwo wiedzieli, co to jest. They were seen in all theaters of operation in the Pacific, over Germany, over Italy, over France, over Britain, and occasionally in the Pacific Ocean, for example, and other areas of operation. Były widzialne czy zauważalne właśnie w tych wszystkich rejonach, które Timothy wymienił, nad tymi państwami, nad tymi oceanami, morzami. And in fact, several Saab B-18 bombers were involved in incidents. I nawet kilka tych słynnych bombowców było zaangażowanych właśnie, czy też doświadczyło spotkań z tymi obiektami. Headline from the Washington Post: Plane hits rocket, 3 Swedes killed. Na pierwszej stronie Washington Post, że samolot uderzył rakietę, 3 Szwedów zostało zabitych. I mentioned the V-2 rockets captured by both the Americans and the Soviets. Well, here's one of the first ones being prepared for launch in the Alamogordo Desert in New Mexico. To jest właśnie przeświecona technologia niemieckich V1 i V2, które zostały testowane na pustyni Alamogordo. And at one of these early launches, all the observers noticed a peculiar object circling round the rocket, and suddenly the rocket was deflected off course. Te obiekty zostały też traktowane właśnie jako pociski, czy też te rakiety V2. Natomiast nie wszyscy się z tym zgadzali i uważali, że to nie zawsze jest sprawa. And this was the first of many incidents involving UFOs trying or succeeding in some cases bringing down rockets. Okazało się, że bardzo dużo różnych obserwacji UFO, które wykazywały, że te rakiety zostały jak gdyby wstrzymywane, czy też nawet strącane przez obiekty UFO. And it led to something which is going to come up for the first time in my new book in summer. To doprowadziło do stwierdzenia, które pokazało się. There was retaliation by the UFOs. Było to jak gdyby pewien rodzaj pewien rodzaj odwetu, które UFO dały do rakiety. When we started firing at them because of the incidents involving the rockets, they retaliated. Ponieważ my wystrzeliwaliśmy w ich kierunku rakiety, oni próbowali się zemścić.
powiedzieć, no bo to Retaliation ma taki chyba wydźwięk właśnie może rodzaj odwetu jednak. Co do nas pańskie? For weeks on end, there were many crashes of military aircraft and civilian aircraft. Było bardzo dużo różnych wydarzeń, różnych wypadków, rozbić samolotów, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. This was just what happened in a few days. But there were many other incidents. To właśnie stało się już bodajże niedawno. W ciągu kilku, chodzi o to, że w ciągu bardzo krótkiego czasu tyle było no, po prostu takich wypadków zabijania. Often aircraft were unable to take off from the runway. Samoloty jak gdyby nie były w stanie uciec, czy też jak gdyby wystartować z pasów. And the official explanations for all these accidents in many cases was that the planes had run out of fuel. I ask you, do you run out of fuel like 3 minutes after takeoff, or when you're on the ground roll for takeoff? Często takim wytłumaczeniem to było, że po prostu zaraz po starcie samoloty no, nie miały już paliwa i tutaj Tymofy się pyta, czy my sobie wyobrażamy, że możemy wystartować po prostu tak normalnie i po 3 minutach nie mieć już paliwa, że to po prostu... And this went on for many months. I to działo się przez wiele miesięcy. And it is believed, my information is that 2 craft were shot down, 2 discs were shot down over New Mexico in June, late June of 1947. W mojej informacji 2 z takich statków zostały zestrzelone, czy też sprowadzone na dół w czerwcu, wczesnych dniach czerwca 1947. Apparently they were damaged, but they did not crash until several days later. Zostały częściowo uszkodzone, ale nie totalnie zniszczone. And one of them crashed 75 miles northwest of Roswell Army Airfield. Jeden z nich spadł 75 mil niedaleko Roswell. Which was home of the world's first nuclear weapon bomber. Gdzie było bardzo dużo baza różnych broni, między innymi broni atomowej. This announcement in the local paper created worldwide interest. I to ogłoszenie jak gdyby wykreowało światowe zainteresowanie tym tematem. And pandemonium broke out. I don't know if you have that word, but similar. Chaos. Wtedy się podniosł się chaos, informacyjny. So the next day, they explained that no, it was not a flying saucer that had been recovered. No i następnego dnia zaprzeczono, że był to latający spodek. It was just a balloon. Że był to po prostu balon. That's all, a weather balloon. That is what led to the report, despite the fact that the intelligence officer of Roswell himself handled materials from this crash craft, which he said were like nothing on earth. To zostało w sprzeczności z relacjami niektórych świadków, na przykład z wywiadu, którzy stwierdzili, że mieli ten materiał w rękach, ale nie pochodził od ziemi. There was a cover-up and it was ordered by General Clements McMullen. To było zaciemnianie całej tej sprawy, która została przeprowadzona przez majora generała Ramiego. The cover-up has been confirmed by General Dubose, as shown in the previous photograph on the right there. To ukrywanie zostało potwierdzone przez generała Dubosa. The last paragraph. Ostatni paragraf. The material says that the material shown in the photographs taken in Major Ramey's office was a weather balloon. The weather balloon explanation for the material was a cover story to divert the attention of the press. Materiał, który został pokazany na fotografiach w biurze generała Rameya, był balonem powietrznym. Tłumaczenie na podstawie tego balonu zostało specjalnie przygotowane, aby zwrócić uwagę mediów. And the cover-up was ordered by
General Clements McMullen, who was Deputy Chief of Strategic Air Command. I to było, to całe zaciemnianie sprawy właśnie zostało spowodowane przez tego człowieka, czyli Clements McMullen. Okay. It's a difficult one. And the reasons were absolutely justified at that time, in my view. Powody były jak gdyby Sprawiedliwione, całkowicie sprawiedliwione. He said, look, we've just gone through a world war with firebombing of great cities like Dresden, 2 nuclear bombs on Japan, destruction on an unprecedented scale. Then came this flying saucer stuff. It was too much for the public to have to deal with. Chodziło o to, że to mogło być zbyt dużo dla ludzi po doświadczeniach na przykład II wojny światowej, masowych bombardowaniach Dresdna, rzucaniu bomb na Hiroshimę, różnych tam kłopotach różnych właśnie spowodowanych II wojną i stwierdzono, że zagadnienie na ten spotkaniu byłoby już za dużo dla ludzi. Quite right too. What of course he didn't add was that it was too much for the military to have to deal with as well. Bardzo możliwe, że dotyczyło tak głównie, że byłoby to za dużo dla wojskowych, którzy nie umieliby sobie z tym poradzić. According to the United States Air Force, this is the nurse who is believed to have been the one who claimed to have actually examined one of the recovered alien bodies. Według źródeł pochodzących z armii była to pielęgniarka, która miała do czynienia z istotami, które pochodziły właśnie z rozbitych statków. And she provided details to the base undertaker. And I'm going to now show you a reconstruction of her sketches of what she saw. I spróbuję przedstawić Wam rekonstrukcję tego, co ona tam zobaczyła w jej relacji. She said it was about 3.5 to 4 feet tall. That's To wysokość od 3 a meter, do 4 meter and 20 centimeters. 20 cm. Metr 27 cm, bo to Timothy podawał to w stopach. 4 fingers, 4 palce. no thumb, and suction pads on the tips of the I takie fingers, przystawki na końcu swoich I palców. jeszcze bez kciuka. or what appeared to be. The eyes were difficult to make out on these bodies because they had been out in the desert sun for several days and they had shrunk following this crash. Oczy były trudne do zbadania, ponieważ były poddane oddziaływaniu piasku pustyni i nie wiadomo było dokładnie, jak wyglądają. This is how the nurse saw them, but they had obviously shrunk. But the eyes must have been much larger than that because of the occipital region. Oczy najprawdopodobniej były o wiele większe, ale pod wpływem właśnie tych pustynnych warunków po prostu się skurczyły. I to jest to, co ta pani pielęgniarka właśnie zobaczyła. As you can see, hardly any nose, hardly any mouth, hardly any ears, but they are there. Nie mieli ani nosa, ani uszu. Ale najprawdopodobniej tam były po prostu, tylko to już było to, co ona relacjonowała później. They had no teeth, instead very thick cartilage. Nie mieli ani zębów, zamiast tego były bardzo jakieś grube, powiedzmy, coś leżało. Coś w rodzaju bardzo grubych dziąseł. And the skull was kind of slightly flexible, unlike human skulls, but of course when human beings are babies, the skull is flexible. Bardzo podobno do czaszek ludzkich, ale raczej do takich czaszek, które gdyby są u małych osobników, czyli u młodych osobników, czyli u dzieci, dziecięce czaszki. Taka bardzo fleksybilna, ruchoma. Now this sketch has been provided by a Polish biophysicist. Ten obrazek został przedstawiony przez polskiego fizyka. In 1974, he was one of a team of a small international team, British, French, Italian, and a Polish scientist, biophysicist. W 1947 roku był on członkiem pewnej grupy badawczej, która składa się z Francuzów, Niemców, Anglików, między innymi też i Polaków. And he says that in 1974, he and his colleagues examined many pieces of
materials. They weren't told where they came from, except from behind the Iron Curtain. Stwierdził, że badał właśnie ze swoimi kolegami bardzo dużo śladów, bardzo dużo części, możemy powiedzieć, bardzo dużo szczątków takich właśnie różnych dziwnych istot, które nie były. They were given strange metallic fragments, strange kapton rather, plastic-like materials, and what they were certain was what we would now call memory metal. Ale nie tylko części jak gdyby ciała. Mieli do czynienia również z różnymi, powiedzmy to, plastikowymi czy też metalowymi częściami. Niektóre z tych części, na przykład metalowe, okazały się pamięcią. The melting point of which was above 2000 degrees centigrade. Gdzie temperatura topnienia tych metali była o wiele powyżej 2000 stopni. In 1977, 3 years later, these same scientists met at JPL, the Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California, which is NASA's head of the unmanned space missions. 3 lata później ci badacze spotkali się w JPL, czyli w Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie. And following a party to celebrate the retirement of one of these scientists, one of the American scientists on this team. Było to przyjęcie z okazji przejścia na emeryturę jednego z tych naukowców. The American scientist said, "Hey guys, I'd like to show you something. Come downstairs." And they went to a low-level, well beneath. Stwierdził, że chce, aby coś zobaczyli i sprowadził na niższy poziom. And into a vault where they were surprised, where the scientists were surprised to see the fragments of materials that they had been examining 3 years earlier. I wtedy pokazał im, jak gdyby tam w miejscu te fragmenty, które były 3 lata temu analizowane. And they were also astonished to see the skeletal remains of one of these creatures recovered in New Mexico. Był tam też również szkielet jednego z tych dziwnych stworzeń, które zaprezentował tym naukowcom. And the Polish biophysicist, who is given the pseudonym Dr. Chris, i ten polski biofizyk, który będziemy nazywać doktorem Chrisem, said that there was a label that said from the 2 incidents in New Mexico. Tam była naklejka, czy też wywieszka z napisem, że to zdarzyło się w Nowym Meksyku. No details were given of locations, ale nie było żadnych szczegółów dotyczących konkretnego miejsca. But Dr. Chris, written here in German by the way, and it was in mid-April when this meeting took place in 1977, he was able to convince himself that this skeletal material was not that of a child or a chimpanzee, but something very unusual because of the makeup of the skeletal structure. I wtedy on stwierdził, że szkielet tego stworzenia nie przypominał w ogóle człowieka, czy też jakiegoś, czy małpy, czy szympansa. Tutaj właśnie widzimy jego opisy w języku niemieckim dotyczące to, co on właśnie zobaczył. Tam widzimy czaszkę, jakąś, bodajże kość. Later, Dr. Chris learned that there had been one survivor of these 2 incidents in New Mexico. Dr. Chris stwierdził, że był jedno stworzenie przeżyło jakby tą całą katastrofę. Regarding the blood of these creatures, jeśli chodzi o krew tych stworzeń, it showed it was similar, but not the same as that of human beings. Była ona bardzo podobna, lecz nie taka sama do naszej. In that it showed a totally different reaction toward oxygen. Było to, jak gdyby, wykazywała inne reakcje na tlen. Dr. Chris said nitrogen was obviously no good for them, so they conjectured that maybe it was they used helium to breathe oxygen in their Pojawia ships. się przypuszczenie, że prawdopodobnie zamiast oddychać mieszają tylko jak małe czyny. Mixture of helium and Azot, oxygen. to oddychali mieszanką helium. Next, please. Lieutenant Colonel Philip Corso was head of the U.S. Army's Foreign Technology Desk in the late 1950s and early 1960s. Pułkownik Philip Corso był szefem wojskowego obcych technologii. You can translate some of that. Okay. Yes, thank you very much. Między innymi zajmował się w
wypadkiem z Roswell i że pozostałości po tym statku doprowadziły jak gdyby do rozwinięcia się naszej techniki, która opierała się m.in. na przykład właśnie na wprowadzeniu układów scalonych, włókien optycznych, czyli światłowodów, laserów, czy też różnych innych wysoko wytrzymałych włókien. I jak gdyby połączył to, że te wszystkie odkrycia jak gdyby zostały wprowadzone właśnie korzystając z tych pozostałości obcej technologii, która miała miejsce właśnie rozbicie statku w Roswell. Next slide. And there's Colonel Corso on the left, shown with General Trudeau, who worked with him on this project. Corso i General Trudeau, który przedstawiał się te wszystkie. And they actually waited until scientists and engineers were working on some of these things like optical fiber optics. Przedstawiam, jak gdyby próbował wprowadzać te rozwiązania do grup naukowych, które zajmowały się właśnie tematyką. Before passing the materials to przed jak gdyby przekazaniem tych materiałów bezpośrednio do tych and they explained that they got these from the behind the arm from a Soviet. Że te materiały zostały przechwycone na przykład radzieckich różnych. Colonel Corso also claimed to have seen one of the alien bodies at Fort Riley in Texas, where he was in charge of security at that base at the time. Generał Corso stwierdził, że widział jedną z takich istot podczas swojej pracy, kiedy pracował właśnie w jednej z baz. And he gives a great deal of detail in his book The Day After Roswell. I jest to szczegółowo opisane w jego książce Dzięki Roswell, Day After Roswell. You may be surprised to learn that officially, according to the United States government, UFOs are real. Może być to zaskoczeniem, ale według rządu Stanów Zjednoczonych UFO, czyli zdecydowane latające, są po prostu realne. Air Force Intelligence Report from September 1947. To jest raport z sił powietrznych, który mówi m.in. to, że fenomen ten jest czymś bardzo realnym i nie jest złudzeniem optycznym, że obiekty przypominają kształtem dysk i są wielkości około porównywalnej z maszynami wytworzonymi przez człowieka. I suppose the most famous crash involving a UFO sighting is that reported by the United States Air Force in January 1948. Być może jednym z takich najbardziej znanych wypadków lotniczych, które gdyby były powiązane z UFO, miało miejsce 7 stycznia 1948 roku. A large unknown object was seen in the vicinity of Godman Air Force Base, Kentucky. I wielki, dziwny obiekt został zauważony w pobliżu bazy w Kentucky. And there were 3 or 4 National Guard P-51 Mustang planes in the vicinity patrolling, so they were ordered to investigate. Podróżowało 3 maszyny, które miały jak gdyby wyśledzić ten obiekt i stwierdzić, czym on jest. And Captain Thomas Mantell was the one who chased this thing up to some altitude, and then he reported as follows. This is part, the bottom here, of a secret Air Force intelligence report. National Guard pilot was killed while attempting to chase a UFO up to 30,000 feet. While it is presumed that this pilot suffered anoxia, that's oxygen starvation, resulting in his crash, his last message to the tower was. To było w ten sposób, że kapitan Mantell został jak gdyby przechwycił ten obiekt, próbował go dalej przechwycić, natomiast gdyby został pozbawiony możliwości działania, ponieważ zaczął cierpieć na beztlenować, znaczy nie mógł oddychać, które zjawiska doprowadziły do rozbicia samolotu. I ostatnia wiadomość, którą nadał do wieży, była to, że to wygląda jak metaliczny obiekt bardzo dużej wielkości, prosto przede mną i nieco powyżej. Chcę się zbliżyć, aby zobaczyć go lepiej. Prawda. Dziękuję. Next slide, please. And there, those were his last words, and there is remains of his
To jest pozostałość, czyli po prostu miejsce katastrofy kapitana Thomasa Waltera po tym brutalnym incydencie z UFO nad Goodwood w Kentucky 7 stycznia 1948. Many people believe that the ghost rockets were only seen in Scandinavia. Bardzo dużo ludzi myśli, że tak zwane dziwne rakiety, duchowe rakiety były jedynie widoczne w Skandynawii. In fact, they were global, all over the world. Prawdziwie były widziane na całym świecie. And here's one reported by 2 Eastern airline pilots flying a DC-3 Dakota. To jest raport, który został przedstawiony tutaj w wschodnich liniach lotniczych przez 3 pilotów. From the summer of 1948. Z lata 1948 roku. It was about 30 meters in length with strange blue, surrounded by a strange blue glow. Było to około 30-50 stóp długości z bardzo dziwnym niebieskim niebieską poświatą. And there have been hundreds of incidents involving near collisions with UFOs since that time. Było bardzo dużo relacji o bardzo bliskich kolizjach, czy też nawet kolizjach z dziwnymi właśnie takimi statkami. And I have to say that another very good reason for the cover-up is that hundreds of fighter pilots have lost their lives chasing unidentified flying objects in most of the world's major air forces. Hundreds. I myślę, że jednym z powodów ukrywania tego zjawiska było to, że bardzo dużo pilotów zostało jak gdyby zabitych przez różnego kontakty z tymi dziwnymi pojazdami. I chodziło tutaj o setki pilotów. There have also been hundreds of disappearances. I'm sure you're familiar with the so-called Bermuda Triangle. There are other areas where not just ships, but hundreds of airplanes have just disappeared. Nie chodzi tu też o katastrofę, ale o coś takiego jak zniknięcia tych obiektów. I też również mieliśmy do czynienia z setkami zniknięć, nie katastrof, a zniknięć różnych samolotów. This is part of a very interesting top secret document, declassified of course. All the documents you're seeing today and tomorrow I haven't had leaked to me by intelligence officers or stolen them. They have been released officially. To jest przykład jednego z dokumentów, który został zdeklasyfikowany, utajniony i pochodzi z 4 listopada 1948 roku. This one is very interesting. It dates back to 1948 and it's a US Air Forces in Europe intelligence report discussing their conversations about UFOs with the Swedish Air Intelligence staff. To jest jak gdyby zapis raportu z kontaktami oficerów i różnych służb wywiadowczych, które się między różnymi krajami, między innymi ze skandynawską służbą bezpieczeństwa dotyczącą właśnie obserwacji. And the Swedish Air Intelligence Service said that some reliable and fully technically qualified people have reached the conclusion that these phenomena are obviously the result of a high technical skill which cannot be credited to any presently known culture on Earth. Zadano pytanie oficerom szwedzkich sił wywiadowczych i to stwierdzenie tam padło, że ten fenomen jest jak gdyby wynikiem bardzo wysoko rozwiniętej myśli technicznej, która nie może być jak gdyby przypisana do żadnej znanej nam ludzkiej technologii. In 1949, I should say by 1949, the Americans had developed many nuclear weapons and they used to keep them at Sandia laboratories in the New Mexico desert or at Los Alamos. W 1949 rozwinął się bardzo amerykański program badań nad broniami jądrowymi, między innymi właśnie w bazach np. Los i Los Alamos. And all the while they were developing them and storing them, UFOs were invading the airspace of these bases and sometimes landing at these bases to check out nuclear weapons. Co spowodowało masowe obserwacje UFO, jak gdyby nawet dochodziło do lądowań różnych dziwnych obiektów właśnie w pobliżu tych baz, jak gdyby prowadziło na obserwację tego samego programu
This isn't science fiction, ladies and gentlemen. Some of the world's top nuclear physicists were involved in investigating the UFOs at these times. I jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że to nie jest żaden science fiction, ponieważ bardzo dużo osób związanych z programem nuklearnym, fizyków jądrowych zostało jak gdyby związanych postawionych przed problemem UFO i oni są również związani z problemem badania. Including the famous Hungarian physicist, Dr. Fyodor von Kármán. Włączając to na przykład słynnego węgierskiego fizyka Teodora von Kármán. But there many were else, and this went on for a number of years, intrusions at nuclear weapons bases, storage bases. To było przez kilka lat tak jak gdyby śledzenie czy też obserwowanie tych baz, gdzie pracowano nad bronią nuklearną. This is part of a top secret Canadian government document. To jest część kanadyjskiego ściśle tajnego dokumentu. Written by Wilbert Smith, who was an intelligence officer who worked as a radio engineer in the Department of Transport. Napisana przez Roberta Smitha, który pracował w Departamencie bodajże komunikacji. And he was trying to establish a UFO investigation team, top secret UFO investigation team. Starał się jakby stworzyć grupę, która miała zająć się analizą zjawiska UFO w kanadyjskim rządzie. And this is what he learned. The matter is the most highly classified subject in the United States government, rating higher even than the hydrogen bomb. I dowiedział się, że jest to bardzo jak gdyby ściśle strzeżony projekt czy też temat w Stanach Zjednoczonych, gdyby ocenianie wyżej niż program na przykład pracy nad bombą wodorową. Flying saucers exist. Latające spotki istnieją. Their modus operandi or method of operation is unknown, but concentrated effort is being made by a small group headed by Dr. Zasada działania jest dotychczas nieznana, ale wysiłki prowadzone są przez małą grupę prowadzoną przez doktora Vanowara Busha. Dr. Bush was one of the prime movers of the atomic bomb project, the so-called Manhattan Project. Dr. Vannevar Bush był jednym z głównych ludzi pracujących m.in. nad projektem Manhattan, nad amerykańską bombą atomową. And it was because it was felt that this problem of the UFOs was so serious that the only people that could really handle it at that time were people who had high security clearances to deal with the nuclear bomb, the first atomic bomb. I chodziło o to, że ludzie, którzy mieli zajmować się tym problemem, musieli mieć odpowiedni poziom jak gdyby bezpieczeństwa i tajności, żeby mogli zajmować się również problemem UFO. I dotyczyło to głównie właśnie ludzi zajmujących się projektami nuklearnymi. But of course they needed to use the military, but many of the military people likewise had knowledge about the Manhattan Project when it was being developed. Również próbowano w to włączać różne struktury wojskowe, lecz oni nie posiadali takiej wiedzy na temat na przykład właśnie projektów jądrowych. And this is part of a top secret government document, Canadian government, relating to Wilbert Smith's efforts to have meetings and liaise with the Americans, which he did. And subsequently he actually had access to see the alien bodies, I have learned. To jest też również tajny dokument, który określa nam, że Bruce Smith chciał wiedzieć, jak zobaczyć te ciała obce, które zostały tam prawdopodobnie umieszczone. And one of the people involved in the investigations was Dr. Robert Sarbacker. He was the man who gave the information to the Canadian government man, Wilbert Smith. Robert Smith był właśnie jednym z ludzi, którzy zajmowali się tym projektem i jak gdyby zrelacjonował projekty Stanów Zjednoczonych i relacjonował to właśnie kanadyjskim rządem. And he mentions some other names of those involved in the alien investigations, like John von Neumann, a famous mathematician and one of the great sort of, I think, workers on it. Że między innymi w projektem zaangażowany był John von Neumann, znany matematyk. He was one of the great pioneers in computer technology. I również Robert Oppenheimer, który też jest dosyć znanym fizykiem, został zaangażowany w ten projekt. And it's also mentions, he says, I'm sure they would have asked Dr. von Braun. Indeed they did. Prawdopodobnie został też Dr.
dr von Braun, który został jak gdyby zażądany, czy też zaproponowano pracę. Von Braun did actually have access to see the crashed alien craft and bodies. Prawdopodobnie dr Braun również został zaproszony, aby zobaczyć właśnie miejsce tej katastrofy i to, co z tej katastrofy zostało. Next slide. A rather nice picture of Dr. von Braun taken before the war. Next, please. This is an interesting letter, 1950. No need to read it all. I just want to mention that it's sent to the chief of the Medical Research Division of the Office of the Surgeon General in the United States government. To jest list, który został wysłany do Centrum Badań Medycznych w Sił Powietrznych. And it's from Dr. Robley Evans at MIT, Massachusetts Institute of Technology. Został napisany przez doktora Robleya Evansa z słynnej Massachusetts Institute of Technology. He says, I have also received information that a new report is in the process of being published and will be classified top secret. And then he goes on to say that it's been rumored that one of these so-called flying saucers crashed in Mexico, not New Mexico, but Mexico as well. So this was apparently another incident. Zostałem jakby powiadomiony, że jest nowy raport dotyczący procesu publikowania i jakby dokumentów, które zostały opatrzone klauzulą top secret. Chciałem jak gdyby zaprzeczyć, że chciałem dostać jak gdyby kopię tego raportu, jak szybko jest to możliwe, żeby jeszcze przed publikacją. Next slide. General Hoyt-Vandenberg was one of the chiefs of Central Intelligence Group, which became the CIA. General von Vandenberg jak gdyby jeden z głównych szefów, powiedzmy, centralnych wywiadowczych CIA. He was also chief of the air staff at the time of the Roswell incident. Też gdyby szefem grupy, która zajmowała się. In 1948, he was shown a document which laid out the evidence. The most likely probability was that the UFOs were indeed extraterrestrial in origin. This was the conclusion of scientific and technical intelligence specialists. Został przedstawiony dokument, w którym jasno jest pokazane, że na podstawie analiz różnych naukowych stwierdzono, że pozostałości, czy też również te wszystkie szczątki z tych miejsc katastrof UFO pochodzą jak gdyby nie z naszej planety. And he went mad. He said, there's no way we can let this out. I want that document destroyed. And there's the actual order to destroy that document. Ja nie wiem, jak ten dokument się wydostał, jednak jest tutaj akurat przedstawiony dokument, który nakazuje zniszczenie tego dokumentu oraz wszystkich kopii, relacji tych właśnie ściśle tajnych raportów dotyczących analizy latającego spotka, analizy incydentów z latającymi spotkami w USA. Excellent. And there's Vandenberg. To jest właśnie Vandenberg. And the next case. Now, a famous Polish American called George Adamski may be thought of by many of you as a fraud. Słynny polsko-amerykański świadek UFO George Adamski, prawdopodobnie uważany przez wielu z nas jako oszołom. Sure, he made some mistakes, but I can tell you several important things. His photographs are all genuine, and his films. Jednak niektóre z jego fotografii i filmów wydają się być autentyczne. He held a United States Government Ordnance Department ID. Otrzymał on nawet odpowiedni numer identyfikacyjny z rządu Stanów Zjednoczonych, which gave him access to any military base in the United States or abroad. Który pozwalał mu na wejście do różnych baz mieszkalnych na różnych miejscach zewnętrznych. And he also liaised with a number of high-ranking intelligence officers in both the United States and some European countries. Mógł również kontaktować się z różnymi służbami wywiadowczymi nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie. He also had a private meeting in 1963
with May 1963 with President Kennedy. Miał również spotkanie osobiste z prezydentem Kennedy w 1943. This is one of the first photographs he took through a telescope in 1951, and they are absolutely genuine pictures. Optical physicists have examined them. They were taken with one of the early plate cameras, large negative sides, can only be used in conjunction with that telescope. To fotografia pochodzi z teleskopu właśnie wykonana przez Adamskiego i jak gdyby badania optyczne nie wykazały tutaj żadnych prób fałszerstw. And it shows a very large craft believed to be about 1,500 feet in diameter, in length. I don't know how you translate that into meters, but divide by 3. Długość tego obiektu była około 1200 bodajże stóp. Około 800 metrów powiedzmy, mniej więcej długości to powiedzmy jest. Maths is not my strong point. And it shows that large craft acting as like an aircraft carrier. They're referred to motherships, and releasing smaller craft which cannot be seen clearly because they are surrounded by what appears to be plasma, a glow of electrically charged air. Ten jeden wielki obiekt, który też został uznany jak gdyby obiektem matką, został otoczony mniejszymi obiektami, które nie są tutaj wyraźnie widoczne, ponieważ został otoczony jakąś taką poświatą, plazmą czy jakimś innym dziwnym rodzajem promieniowania. Which is believed to be, at least according to Adamski, related to the propulsion system. I prawdopodobnie ta poświata była jak gdyby efektem działania jakiegoś systemu napędowego tych statków. Next slide, please. Here's a picture taken of George Adamski in Rome in 1963. To jest fotografia George'a Adamskiego, która została zrobiona mu w 1963 roku w Rzymie. When he had private audience with Pope John XXIII a few days before Pope John died. I to była miejsce i czas, kiedy spotkał się na prywatnej audiencji u papieża Jana XXIII, krótko przed tym, jak Jan XXIII. Two friends of mine accompanied Adamski to a certain point in the Vatican and saw him being taken away in private by the Swiss guards. Pewne osoby, jakby był możliwy kontakt osobisty z papieżem przez gwardię szwajcarską. And some Catholic people as well, Catholic officials. Przez jak gdyby through a private door. And przez jak gdyby prywatną audiencję. The Pope awarded Adamski a medal which was not available publicly at that time. Papież wręczył Adamskiemu medal, który nie został prezentowany. As a means of proving that a meeting actually took place. Który jak gdyby pokazuje, że to spotkanie naprawdę miało miejsce. So very, very interesting character indeed, and Poles should feel proud of this man. He provided the world with some of the best photographs, even though he has been much ridiculed. Mimo wszystko chciałem powiedzieć, że Adamski był bardzo ciekawym człowiekiem i powinniśmy być dumni jako Polacy, że właśnie tacy ludzie też dostarczy bardzo ciekawych zdjęć i materiałów. Thank you. Thanks. Nearly there now. Nearly the ending part of this presentation. Just a few more minutes, ladies and gentlemen. I don't want to go above my allotted time too much, but this is a photograph taken during the Korean War by a United States Marine pilot. To jest fotografia wykonana w Korei przez pilota służb, powiedzmy, floty Stanów Zjednoczonych. Showing strange effects, and in fact the glow on the top of the craft here was so bright it actually made a mark on the emulsion of the film camera, the film camera of the plane. Co tutaj jest dziwnego, że ta górna część tego statku wydaje się gdyby mieć jakąś lekką poświatę, która może kierować nas w że są jakieś to błędne klisze, powiedzmy. Next, please. In Great Britain, there was a top secret investigation into UFOs 1950 to 1951. Wielkie badania nad zjawiskiem UFO w Wielkiej Brytanii między rokiem 50 a 51. It says here, it's called the Flying Saucer Working Party, would you believe? Latające spotki, jak gdyby... Doesn't mention it there. The Flying Saucer Working Party, where it's officially called. Tak było nazwane ten projekt. And it says the report should have as little publicity as possible. Outside circulation should be confined to one copy to Sir Henry Tizard. That was
To raporty powinny być przemyślane, żeby miały jak gdyby jak najmniejszy dostęp do publiczności. The UK government's chief scientific advisor. Żeby były dostępne do różnych naukowych. Just coming to the end. And the Americans encouraged the Brits to explain away as many UFO reports as they possibly could. This was heavy stuff, even the best reports by pilots. Amerykanie jak gdyby nakłonili Brytyjczyków, aby publikowali swoje raporty, jak najwięcej tych raportów, które mieli właśnie w swoich zasobach, żeby podzielili się z tymi raportami. This is a Royal Air Force pilot, Stan Hubbard, and he and many other test pilots at Farnborough, which is a flying test school there, saw a UFO at low level going right over Farnborough in 1951. They could hear it, it was making a crackling sound, they could smell ozone coming from it. It was a deep humming sound, went right over, and these pilots saw it. To jest jeden z pilotów, który widział takie obiekty, które nie dość, że widział optycznie, to jeszcze słyszał ich dziwny, taki buczący dźwięk oraz czuł jak gdyby powiedzmy ozon w powietrzu, które te obiekty wytwarzały. But it was explained as an ordinary airplane, which somehow the pilots had mistaken. Ale to zostało, że to był zwykły samolot, a niektórzy piloci po prostu, że mylą się, jakie to jest takie obiekty. And this pilot was furious when he read that the credibility had been questioned. Ale ten pilot po prostu nawet się mocno, że tak powiem, zdenerwował, jeżeli powiedzieli, że on nie umie rozpoznać tego samolotu. Next slide, please. 1952, May 1952, this was seen on board a Royal Canadian Navy destroyer in the Hawaii area. Many unknown objects surrounded the ship, Pacific Ocean, and one came very close, as you can see here. To jest rysunek samolotowy przedstawiający obserwację bardzo dużej ilości obiektów dokonanej przez królewski statek kanadyjskiej marynarki. My new book is going to have many sightings reported by naval vessels. You don't tend to hear so much about those, but there have been. W książce poruszam wiele różnych obserwacji dokonywanych właśnie przez marynarki wojenne, marynarki cywilne też w różnych krajach. And the next slide. Here's one that took place in 1958 aboard the USS Theodore Roosevelt aircraft carrier. To jest jakby obserwacja, która dokonana z aircraft carrier. Z lotniskowca Stanów Zjednoczonych, gdzie zaobserwowano różne właśnie tematyczne obiekty, które są The other way. Top side. That's it. Thank you. Yeah. And you can see the similarity of the type of craft observed to the craft observed by the Canadians in 1952. Proszę zwrócić uwagę, że jest to bardzo podobny obiekt, który wcześniej pokazywali przez niszczyciela kanadyjskich marynarki wojennej, który był na poprzednim slajdzie. Next slide. 1952 July, UFOs invaded the United States capital, Washington D.C. There's just one of the many headlines about these things. On two occasions, w 1969 UFO jak gdyby nadleciało nad stolicą Stanów Zjednoczonych, Washington. Tu są właśnie tytuły gazet, które to opisują. Some of the pilots waiting on alert status to go and intercept UFOs. To jest jak gdyby piloci, którzy czekali na to, aby po obserwacji UFO jak gdyby próbować przechwycić te obiekty. And this is Brigadier General Charles Cabell, head of the Air Force Intelligence, later Deputy Director of CIA. Generał brygady, head of Air Force Intelligence, US Air Force Intelligence. Szef brygad wywiadowczych. And Deputy Director of CIA later. I dyrektor jak gdyby CIA. In a top secret meeting to deal with the UFO problem in 1951, he went berserk. He went mad. He went mad, got furious. Stał się jak gdyby bardzo zdenerwowany tym, że takie raportowie było dużo. And he said,
I've been lied to and lied to and lied to and lied to. Stwierdził, że został okłamywany, był okłamywany, cały czas był okłamywany. I want a straight answer to the UFO thing. It's obvious that these things are unexplained. Mam odpowiedź, prostą odpowiedź, że cały problem UFO jest po prostu niewyjaśniony. Next. And finally, in this first part of my presentation, tomorrow, ladies and gentlemen, I will be showing some colour pictures, colour photograph of UFO taken by George Allen film, an extraordinary film. I shall be showing colour photograph of an alien being taken in Italy in 1993 and showing many other developments in the former Soviet Union and China and some extraordinary facts which have not been released before. Thank you very much for your attention. Moje jutrzejsze wystąpienie pokaże jeszcze wiele przypadków XIX roku z Włoch, z Rosji i z innych krajów. Natomiast na dzisiaj chciałem zakończyć moją prezentację. I'd just like to say finally, these things don't just fly in the air, they go under the sea as well. Chciałem też powiedzieć, że latające spotki, oprócz tego, że latają w powietrzu, również jak gdyby chowają się w wodzie i mogą jak gdyby nurkować w jeziorach czy też w oceanach. Dziękując serdecznie Timotiemu, że przybył.